Odwiedziłem miasto bezprawia w Peru. Leżące na wysokości 5200 metrów nad poziomem morza La Rinconada jest najwyżej położonym miastem świata, a żyjący tu ludzie muszą zadowolić się oddychaniem powietrzem, które ma zaledwie 50% normalnej zawartości tlenu. Ze względu na ogromną przestępczość, warunki, w których nie przeżyje nawet żadna roślina, handel żywym towarem i wszechobecnie panującą gorączkę złota, miasto to zgodnie jest określane jako najbardziej niebezpieczne miejsce w całej Ameryce Południowej. Zapraszam Was na relację z mojej dotychczas najbardziej ryzykownej wyprawy, z miasta leżącego ponad chmurami, gdzie ludzie giną codziennie nie tylko w słabo zabezpieczonych kopalniach, lecz także na ulicach, które po zmroku zamieniają się w koszmar. Żeby zrealizować tą szaloną misję, musiałem przyjechać do miejscowości Juliaca. Jechałem autobusem 7 godzin, dojechałem koło godziny 20, jest już ciemno. Nikt praktycznie nie wysiadał tutaj, bo tutaj się nie wysiada. Nie ma po co. Wydaje mi się, że jestem jedynym Europejczykiem w tym mieście. Przyjechałem tu tylko i wyłącznie po to, żeby się dostać do La Rinconady. Największym wyzwaniem będzie teraz przejście po tym mieście i znaleźć jakiegokolwiek człowieka, który zechce mnie tam zawieźć jutro rano. Spróbujmy kogoś znaleźć. Pytałem się faceta na recepcji, czy nie zna kogoś zaufanego, kto mógłby mnie zawieźć tam jutro rano i ewentualnie wrócić następnego dnia. To się złapał za głowę. Mówi: człowieku, co ty robisz? Jak na razie nikt nie chce mnie tam zawieźć. Nie wiem, czy nie chcą mieć mnie na sumieniu, czy po prostu sami nie chcą tam jeździć. Wielokrotnie mówiłem, że po Ameryce Południowej nie chodzi się z kamerą po nocy, ale dzisiaj nie mam innego wyjścia. Najprawdopodobniej zaraz ją schowam, bo łażą tu kolesie w kominiarkach, w ciemnych okularach w nocy. A to nie jest najniebezpieczniejsze miasto Peru, do którego jedziemy. Dwa rodzaje problemów. Jeden jest taki, że część nie chce jechać tam. Drugi jest taki, że chcą jechać, ale na przykład nigdy tam nie byli. A ja potrzebuję osobę, która pierwsze pojedzie tam ze mną, a po drugie była już tam kiedyś, a nie będzie pierwszy raz i sama będzie przerażona tym, co tam się dzieje, nie? Nie wiem, czy lepszym rozwiązaniem nie będzie po prostu wstać rano i szukać rano na żywca. Udało się, jedziemy. W dzień było to tak, jak przypuszczałem, dużo łatwiejsze. Już pierwszy gość miał taki uśmiech sympatyczny, że nie dało mu się nie zaufać. I to jest mi amigo Portugal. Gość ma na imię Portugal. Ja powiedziałem: ty, a ty wiesz, że ja mam na imię Kuba? No i się uśmiał, nie? ¿Y por qué tú estuviste en La Rinconada antes? ¿Con clientes? Estoy trabajando. Ah, ¿Tú trabajando en el taxi o en Dinero. ¿Tú? Oh, ¿también? Sí. Wow. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años. ¿Y puedes hablar algo sobre eso? ¿Es muy difícil? Sí, muy difícil. No es bueno para tu salud. Pero ¿puedes ganar mucho dinero o no? Regular, más o menos. Irregular, porque tú trabajas como 30 días trabajas para gratis y un día para oro. Sí. Pero escucho que La Rinconada es el más peligroso lugar en todo Perú. Sí. Hay oro, como hay oro ya tiene que haber plata. Jak więc zauważyliście, okazało się zupełnie niechcący, że mój taksówkarz pracował w tych kopalniach jako górnik. Jak pewnie także zauważyliście, nie za bardzo chcę o tym mówić. Widać, że to jest temat dla nich po prostu bardzo trudny i drażliwy. Oni są tam mocno wykorzystywani, ta płaca jest zupełnie losowa. Mam troszeczkę czasu, jeszcze spędzę z nim w tym samochodzie, więc może uda mi się czegoś fajnego dowiedzieć. Wyjechaliśmy z miasta dopiero jakieś pół godziny. Totalne bezdroża, sucha ziemia. Dla nas, mieszkańców nizin Europy, im wyżej w góry się wzniesiemy, tym bardziej będzie to niebezpieczne dla zdrowia. Na dużych wysokościach każdy oddech staje się wyzwaniem. Hipoksja, czyli niedobór tlenu w organizmie, nieuchronnie prowadzi do tragedii. Himalaiści zgodnie przyznają, że powyżej pewnej wysokości w górach się nie żyje, tylko powoli umiera. W pierwszej fazie pojawiają się bóle głowy, zmęczenie i problemy z koncentracją. Ale to dopiero początek. Bez aklimatyzacji organizm może doświadczyć obrzęku mózgu lub płuc, prowadząc do utraty przytomności, a w konsekwencji do śmierci. Sprawdzamy parametry życiowe. A wychodzi na to, że póki co jestem jak cyborg. Zobaczymy, co będzie dalej. Odczuwam takie lekkie bóle głowy, czuję, jakby głowa tak była lekko spuchnięta i ciężka. Ale generalnie tak to odczuwam nawet w Polsce, jak za dużo pracuję, więc jakoś mocno mnie to nie zniechęca do dalszej podróży. Jestem na takiej wysokości i zobaczcie, co my tu mamy. Alpaki, o, uciekają. A to jest Cerro de Toca Toca. Toca Toca? Toco. Toco. Nikt tu oczywiście nie mieszka, bo jedziemy do jedynej osady, w której mieszkają ludzie. Dla takich właśnie widoków się podróżuje. Coś niesamowitego. Nie chciałbym, żeby mnie ktoś tu zostawił. Chociaż tych samochodów i busików to jeździ sam raz. No jakby ktoś mnie zostawił
Z portfelem to jeszcze bym dał radę, ale bez portfela to nie wiem. Jedziemy dalej. A los glaciales. Glaciales? Ajá. A, en español glacier? Glacier. Glacier. En Polonia, Lodowiec. 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 Głowa mnie trochę bardziej boli, ale jeszcze nie ma dramatu. Dojechaliśmy. Zobaczcie, jak to wygląda. Na pierwszy rzut oka jest to najbardziej szemrane miasto, w jakim kiedykolwiek byłem w życiu. Oczywiście wzbudzam tutaj ogromną sensację, więc muszę mocno uważać. Nie nazywajmy tego bandyckimi twarzami, ale takimi mocno szemranymi. Jest dosyć ciekawie. Adrenalina na najwyższym poziomie. Podróż była męcząca, ale obudziłem się od razu, jak tu dotarliśmy. To jest główny plac miasta. Tym, co przyciąga zdesperowanych ludzi do tego miejsca, są ogromne złoża złota usytuowane w masywie bardzo niebezpiecznego lodowca, który poprzez swoją niestabilną naturę jest śmiertelną pułapką dla każdego śmiałka ogarniętego tą gorączką złota. Prywatne firmy eksploatujące prowizoryczne kopalnie wykorzystują tanią siłę roboczą z całej Ameryki Południowej, dając często drugą szansę dawnym przestępcom czy ludziom nie mającym żadnych życiowych perspektyw. Górnicy najczęściej pracują w niewolniczym systemie cachoreo, polegającym na pracy za darmo przez 14 lub 30 dni w zamian za jeden dzień pracy na własny rachunek, podczas którego mogą zachować dla siebie całe złoto, które znajdą danego dnia. ¿Por qué tú decidí ser minero aquí? Por la economía. ¿Fue posible para ganar mucho dinero? Sí, un poco. Por ejemplo, Por eso, si ganas por ejemplo, máximo, ¿cuánto? máximo un salario, más de un salario mínimo, ¿no? No, pero tu récord Récord fue ¿qué? es 4.000 o 5.000. To służy do ekstrakcji, kurczę, złota, minerału z tego, co zbiorą. Zobaczcie, jaki jest tutaj problem z wodą, nie? Zbierają deszczówkę. Widzicie, no, niezależnie od tego, w jakim miejscu świata jesteśmy i we wszystkich tych niebezpiecznych dzielnicach Kolumbii i Peru zawsze, kurde, widziałem boisko. Oni muszą mieć naprawdę kondychę zajebistą, skoro na wysokości ponad 5000 metrów grają w piłę. Największy problem jest niestety z wodą. Woda jest zanieczyszczona poprzez ekstrakcję złota z ziemi i nie nadaje się totalnie do konsumpcji. Wszystko trzeba przywozić w butelkach filtrowanej. Woda gruntowa totalnie do niczego się nie nadaje. No, mój przewodnik jednak się bardzo wstydzi. Nie jest zbyt rozmowny. Opowiadał mi bez kamery wcześniej, że to był bardzo trudny okres jego życia. Potrafił zarobić, tak jak przed chwilą słyszeliście, od 4 do 5 tysięcy soles, czyli około 4-5 tysięcy złotych. No ale widocznie życie tutaj nie było warte tych pieniędzy i wspomnienia stąd są dosyć trudne. Szanuję to i nie będę nalegał. La mina. Mina. La mina Tam allá, allá. będziemy przebijać się trzeba przez taką kupę śmieci. Naprawdę nie dziwię się, że tutaj jest wszystko zanieczyszczone, jak żyją w takim syfie. Ostatni raz widziałem coś takiego w Indiach. Okej. Kobiety nie są wpuszczane do kopalni. I wszystkie te pozostałości tego, co zostało wyniesione stąd, są tak jakby przeczesywane przez kobiety, tutaj jest pani i pan, i potem kruszone w poszukiwaniu czegoś, co ewentualnie zostało przeoczone w kopalniach. No niestety kobiety mają tutaj jeszcze gorzej niż faceci. Jeszcze 10 metrów mi brakuje do 5000. Zobaczmy tą część mieszkalną z drugiej strony. Tam daleko najwyższy punkt mieszkalny jest na wysokości 5200 metrów nad poziomem morza i tam sobie żyją ludzie. Grubo. Muszą mieć nieźle przystosowane płuca. Casco minero. O! Zużyty kask. Kurczę, widać, że trochę przeżył. Jest, kurde, brudny jak cholera. Musicie oczywiście wybaczyć, że tak dyszę,
bo nie są to super komfortowe warunki. Męczę się bardzo szybko. Zaraz kontrolujemy saturację. Głowa mnie boli. Jestem czerwony na twarzy, lekko spuchnięty. Minerales eso. Ahí viene oro. Oyó oro. Oro? Aha. Pod górę jest najgorzej. Chowane samochody. To jakieś całkiem niezłe słowy. Saturacja 84, puls 129. Podczas pandemii saturacja 84 oznaczała szpital i podłączenie do tlenu, ale jestem na wysokości, do której muszę się przystosować. Prawdopodobnie ta saturacja, czyli natlenienie krwi, będzie jeszcze spadać. Może osiągnąć jakieś krytyczne poziomy, a później powinienem się przystosować. A jeżeli się nie przystosuję, to dostanę choroby wysokogórskiej. Purifica con mercurio. Se muele el mineral y procesan oro con mercurio. Con mercurio. Aha. Okay. Mercurio jest mój mal para salud. Ten dźwięk, nie wiem czy słyszycie, czy mikrofon to zbiera, czy nie, to są maszyny właśnie ekstrahujące złoto ze skały. I z tej strony to samo. Się odbywa w takich maszynach, tylko że ta już jest stara i wystawiona na ulicę jako chyba ozdoba. Pora się przejść po tym mieście samemu i poszukać przygody. Teraz będzie jeszcze ciekawiej. I jak to tradycyjnie bywa w takich miejscach, najbardziej niebezpiecznych, w których bywam, idę do lokalnego baru na piwko. Nie popieram picia alkoholu. W Polsce piję bardzo mało. Ale na wyjazdach to piwko po takim wysiłku smakuje. Chyba znalazłem miejsce na browar. ¿Puedo beber cerveza aquí? Sí. Salud. Los poloneses, los ingleses, ¿cómo se emborrachan o cómo se embriagan? ¿Cómo? Bebemos vodka, bebemos cerveza, vino, whisky, todo. ¿Es oro? Co to jest? Cerveza, pero... de Peru, ¿sí? Trujillo. Ale to piwo było niedobre, ja pierdzielę. Piesek śpi w ogóle niewzruszony. Idę w takim razie skorzystać z publicznej toalety. Jednym z objawów niedotlenienia organizmu i wstępu choroby wysokościowej jest często oddawanie moczu. Teraz jest? W tych kubach jest woda do spuszczania wody. Chyba nie ma gdzie myć rąk. O, jest umywalka. Można myć ręce, zajebiście. W mieście tym są tylko 3 gorące prysznice. Nie mają kanalizacji. Nie mają bieżącej wody. Kochani Europejczycy, ponownie apeluję o to, żeby doceniać, gdzie się urodziliśmy. Jak tutaj chodzę i widzę, że ciepły prysznic jest luksusem, to widzę, że nam troszeczkę czasami odbija w pogoni za luksusami. W pewnym momencie zaczynało robić się lekko groźnie, bo saturacja wynosiła 79. Teraz już jest z powrotem 85. No dobrze. Hola, ¿cómo te llamas? Mucho gusto. Są dwie skrajności. Niektórzy się zasłaniają i uciekają, a niektórzy mówią cześć i chcą gadać. Machają nam panie, ale większość jednak się zasłania. Jest to miasto zwyrodnialców i szemranych ludzi. W to aż mi jest ciężko uwierzyć. Gimnazja. No jest normalnie, kurwa siłownia. Sorprendo que tienes gimnasio aquí. Sí, porque mucha altura y todas las personas trabajan mucho difícil, ¿sí? ¿Tienen power por gimnasio? Hay ventajas, porque en la mina el aire es contaminado, hay humo, hay gases, polvo fino. Entonces viene acá, entrena y se oxigena. Sí. Y ayuda también por para altura. Para alturas, porque esto es más grande cuando sí, entrenas, ¿sí? Pulmón. Sí, pulmón. Sí, sí, sí. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Ramiro. Jacob. Sí. Yo soy del mismo, ¿cómo se llama? Yo tengo mi propia marca de suplementos dietéticos en Polonia. Sí. Y siempre me gusta gimnasios y... ¿Qué marca es? No llega por... Sí, es mi privada marca. No es solo en Polonia y Chequia y Eslovaquia ahora. Pero tal vez en Perú un día. Ok, gracias, mucho gusto. Tu znalazłem, jak chłopaki grają bilarda. Pogoda górska. Takie kule tu spadają. Trzeba się chyba schować, bo to boli.
50 tysięcy ludzi zamieszkujących miasto położone najbliżej kosmosu to nie tylko górnicy, ich dzieci i rodziny, to także przestępcy wszelakiej maści, których przyciąga do miasta ilość przetaczającego się przez nie złota. To tysiące prostytutek, alfonsów i uzbrojonych desperatów, przez których na ulicach miasta ginie co roku drugie tyle ludzi co w kopalniach. W przeciwieństwie do kilku argentyńskich youtuberów, którzy odważyli się tu przyjechać i cały czas chodzili z obstawą, ja przez cały dzień nie spotkałem ani jednego policjanta. Bardzo dużym problemem tego miasta jest alkoholizm i handel żywym towarem. Szacuje się, że kilka tysięcy kobiet miesięcznie przebija się przez to miasto w charakterze handlu żywym towarem. Dyskoteki, kluby nawet działają w dzień. Te ulice po zmroku zamieniają się w piekło. Górnicy, którzy pili piwo, ich jedynym pytaniem było, co robicie w Polsce, żeby się najebać. Więc kiedy mają dni wolne, to po prostu chleją. ¿Cómo te llamas? Franquito Corazón. Franquito Corazón. Mucho gusto. Soy Jacob. ¿Usted de dónde es, jefe? De Polonia. Polonia, usted Polonia. es polaco. Sí, Usted polaco. Robert Lewandowski. Sí, sí. Barcelona. ¿Fui aquí? Sí, sí. ¿Te gusta Barcelona o Real Madrid? No, Real Madrid. Ah, ok. Madrid toda la vida. Yo soy acá de Puno. Uno. De acá mismo. Sí, ¿cuántos años vives aquí? Ya, toda la vida. ¿Cómo es la vida aquí? Acá la vida es demasiado. Prácticamente la vida es muy fácil acá. ¿Fácil? ¿Fácil? ¿En serio? ¿Y ganas mucho dinero en mineras? ¿Minas? Funciona, mira, un $100 es como si fuera un $100, 400 soles, más o menos, ¿sí o no? ¿$100? Sí. Rico. ¿Se puede venir en una tienda? ¿Una tienda? Sí. ¿Qué? Sí, vamos. ¿Qué tienda con qué? Ah, con chicas. ¿Con qué? Con chicas. ¿Con chicas? ¿Sí? No. Vale. Mucho gusto. Polaco. De Polonia. Ok, no grabo. Pero el permito. Ok, no grabo, ok. Gracias. Nie chcieli być nagrywani i wcale im się nie dziwię. Zapach w tym miejscu przypominał zapach chlewu pomieszanego z moczem z 3-miesięcznym potem. Wow. Chodziłem po najbardziej niebezpiecznych dzielnicach Kolumbii, Peru, Limy. Kto nie widział, ten zapraszam. Ale w takim miejscu nie byłem jeszcze nigdy. Adrenalinę mam podniesioną na maksa, puls cały czas 130, nie tylko w związku z wysokością. Jest naprawdę grubo. Zrobiłem to po to, żebyście wy nie musieli tutaj przyjeżdżać, żebyście zobaczyli, jakie miejsca są na ziemi i w jakich warunkach ludzie żyją i jak powinniśmy doceniać, gdzie się urodziliśmy. Mam nadzieję, że to, że pokazałem wam kawałek troszeczkę innego świata, niektórym nieco otworzy oczy i pozwoli im się nieco więcej cieszyć z życia, jakie mają w Europie, w Polsce, w Stanach, czy gdziekolwiek żyją. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i do zobaczenia.